Antek urodził się z kilkoma wadami, między innymi z poważną wadą serca. Jest po 2 operacjach w tej chwili. Niebawem 3. Tam po drodze jeszcze wyszła u Antka wada nerek, inne niepełnosprawności i powiem szczerze, że nic tak bardzo mnie nie przybiło, nie sprawiło takiego wewnętrznego bólu, jak wiadomość właśnie, że Antek będzie w spektrum po prostu. Halo, tu Autyzm. Witamy Was w kolejnym odcinku naszej audycji. Jak już do nas wpadliście, bardzo dziękujemy. Subskrybujcie. YouTube przypomni Wam o każdej naszej premierze w sobotę o godzinie 12. Piszcie też komentarze. Na wszystko odpowiadamy. A dzisiaj pogadanka 2 mam. Ze mną Ola Aleksandra Nawrat, mama 3 dzieci, Zuzanny, Antoniego i Hanny. Specjalistka do spraw projektów i fundraisingu Fundacji Savanci, która dobuduje szkołę dla autystyków. Dodatkowo Ola prowadzi kawiarnię Och i Ach w Gliwicach. Na moment odłożyła wszystkie swoje obowiązki, co pewnie nie było łatwe i odwiedziła nas. Dziękujemy. Dzień dobry. Jesteś multizadaniową mamą. Powiedz, co ci sprawia największą satysfakcję? Wiesz co, największą satysfakcję chyba zdecydowanie sprawia mi kontakt z ludźmi, ponieważ przez wiele lat on był ograniczony do pewnych grup społecznych i ja jako osoba zawsze bardzo aktywna i bardzo kontaktowa, w pewnym momencie zostałam tak jakby zamknięta w swojej klatce i byłam w niej przez tak naprawdę ponad 8 lat, tak? Ponad 8 lat. Tamte ostatnie 2 lata były już takie, że tak stopniowo te szczebelki, te kratki łamałam, ale mimo wszystko to była taka klatka. Natomiast w tej chwili ja się bardzo cieszę, że wróciłam do ludzi, że mam kontakt z ludźmi, bo dla mnie to jest najważniejsze, ponieważ to jest tak naprawdę największe źródło dla mnie takiego rozwoju osobistego, poznawania różnych wizji, opinii, spojrzeń, tak, spostrzeżeń. I to cały czas mnie fascynuje, że na przykład są 2-3 osoby, jest jedna sytuacja i każda z osób odbiera tą sytuację zupełnie inaczej. Także no chyba ten kontakt z ludźmi to jest dla mnie najbardziej fascynujące. No i oczywiście bycie mamą, bo dla mnie to jest takie priorytetowe i tutaj, jako że sama mamy, powiedzmy, nie miałam, dla mnie to jest takie też troszkę zadanie bojowe, bo też się uczę tak naprawdę wszystkiego od podstaw, bo nie miałam jakichś tam szczególnych wzorców, więc wszystko, co robię i robiłam, musiałam robić tak naprawdę na czuja, więc po latach widzę, jak to wszystko się zmieniło, jakich doświadczeń nabrałam i jak teraz patrzę na pewne rzeczy, a jak patrzyłam tam powiedzmy te 10-15 lat temu, a nawet 20, bo moja córa najstarsza ma już 21 lat, więc tutaj to chyba. No właśnie, to jesteś taką doświadczoną mamą, ze stażem takim już ponad 20-letnim. Ja mam w każdej kategorii wiekowej, więc słuchajcie, studia, przedszkole i szkoła, więc no to powiedzmy, Zuza ma ponad 20 lat, Antek 10 tak. I Hania najmłodsza 6. Dokładnie. A przyznasz, że to bycie mamą jest bardzo rozwijająca sprawa? Bardzo. Cały czas się uczę od moich dzieci różnych rzeczy naprawdę. Od cierpliwości, po zrozumienie, po empatię czasami. No i przy Antku uczę się wszystkiego tak naprawdę, ponieważ on cały czas pyta i jak nie potrafię odpowiedzieć, no się wspomagam wujkiem Google, więc naprawdę ten poziom wiedzy jest coraz większy, dlatego że no muszę, siłą rzeczy po prostu muszę. No a też, tak jak mówię, każde dziecko uczy czegoś innego. Każde dziecko jest inne, nie ma 2 takich samych, więc no czasami można się dziwić. Ja na przykład zakładałam, że ta ostatnia, najmłodsza będzie taka fajna, grzeczna, bo to przecież już ostatnie dziecko i w ogóle. A taka obudzica, że głowa boli, ale przy tym przesłodka. Także wydaje mi się, że każde dziecko jest inne i każde dziecko po prostu uczy czegoś innego, nie? No właśnie, a byłaś gotowa na to doświadczenie, które niosło za sobą Antek, tak można powiedzieć. Antek to twoje drugie dziecko. Miałaś już odniesienie do tego bycia mamą. Co spowodowało, że nabrałaś podejrzeń i żeby Antka zdiagnozować pod kątem autyzmu? Raczej wiesz, z Antkiem to jest taka troszkę inna sytuacja, ponieważ Antek urodził się z kilkoma wadami, między innymi z
poważną wadą serca. Jest po 2 operacjach w tej chwili. Niebawem 3. I ja wiedziałam, że on się urodzi chory, więc tutaj byłam przygotowana na pewne rzeczy. Aczkolwiek powiem szczerze, że inaczej. Wiedziałam, że będę miała chore dziecko, tak? Podjęłam tą decyzję świadomie razem z moim Grzesiem i stwierdziliśmy, że no po prostu zrobimy wszystko, żeby wyzdrowiał. Aczkolwiek te rokowania tak naprawdę od początku były różne. Słyszałam różne rzeczy i naprawdę człowiek się zastanawiał, ale nigdy nie zastanowiłam się dlaczego, czemu. Po prostu zawsze myślałam bardziej pod tym kątem, jeżeli Antek się urodzi, jak będzie trzeba mu pomóc. I od razu zagłębiałam się w literaturę, w rozmowy z innymi ludźmi o podobnych doświadczeniach. I tutaj bardziej szukałam właśnie takiej pomocy jak najlepszej, jak na najlepszym poziomie, tak? Więc chyba byłam gotowa na to, żeby urodzić chore dziecko, aczkolwiek nie byłam gotowa na autyzm. Absolutnie, ponieważ tam po drodze jeszcze wyszła u Antka wada nerek, inne niepełnosprawności i powiem szczerze, że nic tak bardzo mnie nie przybiło, nie sprawiło takiego wewnętrznego bólu, jak wiadomość właśnie, że Antek będzie w spektrum po prostu, tak? I wybór najtrudniejszy, może nie najtrudniejszy, bo u mnie był tylko jeden, tak? Ale wydaje mi się, że dla niektórych byłby trudny, to podjęcie decyzji, czy urodzić chore dziecko, tak? Bo były pytania i powiem szczerze, że nawet zostałam skrytykowana za decyzję, którą podjęłam przez lekarkę. I tutaj powiem szczerze, że od pierwszego momentu tak naprawdę trzeba podejmować te decyzje i nigdy nie wiadomo, czy się podejmie dobrą, tak? Ja podjęłam bardzo dobrą. A miałaś taki moment, że usłyszałaś tą diagnozę, usłyszałaś, że Antek się urodzi chory? Jaka była pierwsza reakcja twoja? Wiesz co, jestem taką osobą, która się z natury nie poddaje. Mam taki charakter, wydaje mi się pod tym kątem ciężki. I nie zastanowiłam się ani razu, czy mam urodzić dziecko, czy mam nie urodzić dziecka, czy dam sobie radę, czy nie dam sobie radę. Tak jak mówię, ja od razu po prostu poszłam w wiedzę. Poszłam w wiedzę i tak naprawdę szukanie informacji o najlepszych lekarzach, o szpitalach, w ogóle o samej chorobie, tak. I się śmiałam, bo kiedyś poszłam do takiej pani doktor na konsultację. Ona mnie zapytała, czy jestem z branży. A ja mówię, nie, po prostu jestem mamą. Także tutaj wydaje mi się, że większość rodziców ma tak, że jeżeli ma już to chore dziecko, to naprawdę jest wyspecjalizowana. Tak, doktoryzują się i przypuszczam, że czasami mają nawet większą wiedzę od niejednego lekarza ogólnego, bo nie mówię o specjalistach, tak? Ale wydaje mi się, że niektórzy rodzice na pewno mogliby napisać doktorat, bo chcemy wiedzieć, tak? Chcemy wiedzieć, z czym walczymy. Ja też mam takie doświadczenie, spotykając się z różnymi grupami rodziców, że po prostu łapie się tą fiksację, zresztą bardzo zasadnie. No od tego zależy potem zdrowie, życie, może nawet twojego dziecka. Dokładnie A czy miałaś taki moment zawahania, podejmując decyzję o 3. dziecku? Nie podejmowałam tej decyzji. Nie podejmowanie takiej decyzji to też jest jakaś... Nie. Hania była decyzją mojego Grzesia, także tutaj się śmieję. Ja zawsze mówiłam, że chciałabym mieć bardzo 3 dzieci. Bardzo chciałam mieć 3 dzieci i po drodze miałam też stracone ciąże, w tym ciążę bliźniaczą i gdzieś tam zawsze tak mi brakowało tej 3. I jak się Antek urodził, mimo że był chory, ja czasami się łapałam na tym, że chodziłam i oglądałam dziewczęce sukieneczki i ubranka i sobie tak myślałam i cały czas ta Hania mi chodziła w głowie. I ja mówię, Boże, jeszcze taka mała dziewczynka biegająca by mi się przydała. Ja w ogóle bardzo lubię dzieci, bardzo kocham dzieci i wydaje mi się, że one mnie też lubią, przynajmniej trochę, więc gdzieś tam miałam w głowie tą Hanię, i mam, na to się nie trzeba decydować, słuchaj. Chyba, że tam mamy jakieś tam inne doświadczenia, ale wydaje mi się, że na to nie trzeba się decydować. Po prostu czasami przychodzi, jest i źle się nie stało, tak? Ponieważ Hania jest takim motorem napędowym obecnie. I tak jak wspomniałam, jest straszną obuzicą, ale jest
taka bardzo zadziorna i przede wszystkim bardzo empatyczna i bardzo dobra. Bardzo wspiera Antka w każdej sytuacji. Oni są po prostu nierozłączni i opowiem tylko taką jedną historię z życia. Zachorowali w święta. Tak bardzo mocno. Antek zawsze chorobę przechodzi dużo trudniej. Bardzo wysoko gorączkuje, 40 stopni i to jest takie naprawdę, bardzo długo to trwa. I chociaż ostatni rok był lepszy, ale było to w Wigilię. Nie, nawet nie w Wigilię, chyba w pierwszy dzień świąt. Mieliśmy gości, była rodzina i oboje byli chorzy. I ta gorączka cały czas rosła i stwierdziliśmy, że trzeba jechać po prostu do szpitala na SOR. Pojechali do tego szpitala. Mój Grzesiek pojechał ze swoją córką Anią, żeby tam ktoś przypilnował. Ja miałam gości, to wiadomo, jako gospodyni zostałam w domu. I okazało się, że Hania może jechać do domu, a Antek musi zostać, ponieważ chcą mu zrobić dodatkowe badania, bo z Antkiem jest tak, że z racji chorego serca zawsze po prostu troszeczkę bardziej jest kontrolowany, tak? I Antek został. Hania przyjechała do domu po prostu zrozpaczona. Dostali w tym dniu bardzo dużo prezentów. Chcieliśmy Hanię zachęcić, żeby po prostu przestała myśleć i w ogóle ona nie otwarła ani jednego prezentu bez Antosia. Ona czekała, aż Antoś wrócił na drugi, raczej po paru godzinach w sumie, po paru godzinach on wrócił, ale ona poszła do niego do pokoju, siedziała na jego łóżku, przytulała się do jego poduszki, także tutaj no to było nie dość, że wzruszające, to było takie dla mnie pokazanie jej woli tak silnej, bo to też było trudne, ta ciekawość, gdzie czekała cały czas na te prezenty i czekała, że razem je otworzą i w ogóle nie otwarła. Nie otwarła, otworzyli razem jak przyszli i to było dla mnie takie, tak jak mówię, bardzo wzruszające, do tej pory jest. I zobaczyłam, że ona naprawdę tą więź silną, nie? No. Także tutaj... Wzajemnie na siebie wpływają i sobie bardzo... Bardzo sobie pomagają. Też, bardzo sobie pomagają i tak jak tutaj wcześniej ci mówiłam, że nie tylko Hania uczy Antka, ale Antek też Hani. Dzięki Antkowi, w związku z tym, że on jest strasznym gadułą, jak mama, zadaje tysiące pytań, cały czas gada. A Hania była bardzo taka nieśmiała, bardzo zamknięta. W domu nie, absolutnie. W domu to harpaganica i po prostu huragan, nie? Ale jak żeśmy gdzieś szli, czy tam w przedszkolu na przykład, to panie... Co pani mówi? Przecież ona jest takim grzecznym dzieckiem. Taka grzeczna, spokojna dziewczynka, cichutka. Nic nie mówi, cichutka, a w domu po prostu szok, nie? I teraz właśnie rozmawiałam z panią z przedszkola od Hani. Pozdrawiam przy okazji pani Dorotkę, jeżeli kiedyś będzie słuchać. I właśnie powiedziała, że widać, że się zmieniła, że już się zrobiła taka bardziej otwarta, że już nawet podchodzi do pani i coś tam zagaduje i mówi. Także tutaj wydaje mi się, że Antek też miał na to ogromny wpływ, tak? Że ją troszeczkę popchnął właśnie pod tym kątem takim odwagi i takiego otwarcia na ludzi też, nie? Także no, a Hania z kolei inne rzeczy pokazuje Antkowi i ona go też bardzo pilnuje. Ona czuje za niego odpowiedzialność i co nas też zszokowało, bo nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy z tego, jak bardzo ona się czuje odpowiedzialna za Antosia do momentu wakacji. Pojechaliśmy na wakacje za granicę i dzieciaki się gdzieś tam poznały kolegę, z którym się tam zaprzyjaźnili, spędzali czas i w pewnym momencie ten kolega zabrał Antka do siebie do domu i oni tam razem biegli do tego, wiadomo, wakacyjnego domu. I Hania nie nadążyła. Zatrzymała się i się rozpłakała. I ja widziałam, że ona płacze, podbiegłam i ona nie powiedziała, że Antek ją zostawił, że ona nie wie, gdzie Antek jest, że nie wie, gdzie pójść, tak? Pierwszymi jej słowami było, pamiętam jak dziś, bo bardzo w głowie mi to mocno do dzisiaj siedzi. Mamo, ja nie dopilnowałam Antka. To było, słuchajcie, 2 lata temu. Ona miała 4 latka, tak? I to był dla mnie tak ogromny szok, bo stwierdziłam, że nawet człowiek nie wiedział, że to małe dziecko czuje się tak bardzo odpowiedzialne za Antosia, tak? No to jest właśnie siła rodziny. Jednej ekipy, która po prostu gra do jednej bramki. Wydaje mi się, że tak, bo u nas generalnie wszyscy gramy do jednej bramki i się mocno wspieramy i mimo, że naprawdę jesteśmy po wielu latach, były różne sytuacje, bywało różnie też w związku, tak, bo choroba dziecka naprawdę nie jest łatwa i były lata bardzo trudne i już naprawdę człowiek myślał, żeby się rozstać i mieszkać oddzielnie i naprawdę były takie momenty, że ja też byłam sfrustrowana tym byciem w domu cały czas, bo ktoś musiał na ten dom zarobić, prawda? I tutaj ja się czułam taka ograniczona i zamknięta też w pewnym momencie. Natomiast
powiem szczerze, że zawsze byliśmy w tym wszystkim razem, mimo że nawet jak nam się wydawało, że nie jesteśmy i że jesteśmy osobno, to zawsze tak naprawdę byliśmy razem i mogliśmy liczyć na swoje wsparcie. I tak samo moja córa najstarsza, Zuzia, też cały czas z nami jest od małego. Ona też działa ze mną w fundacji. Ona też pracuje w kawiarni, więc tutaj... O wszystkim zaraz opowiemy spokojnie. Tak, więc tutaj no, zawsze razem, tak? Zawsze razem i staramy się naprawdę, nawet teraz czasami sobie myślimy, jak gdzieś jedziemy na przykład tylko z Antkiem i z Hanią, bo dziewczyny wiadomo już dorosłe, to mają swoje życie, swoje plany, to sobie jedziemy i tak w aucie mówimy, no kurczę, brakuje tych dziewczyn, tak? My jesteśmy bardzo związani ze swoimi dziećmi i brakuje nam tego, że czasami nie możemy czegoś zrobić tak jak kiedyś, tak? No. Natomiast no, są maluchy, więc tam gdzieś zapełniają tą pustkę po tych dorosłych. Trochę odmadzają, trochę mobilizują do wstania z łóżka, tak? Nawet jak coś boli, czy nie boli, trzeba wstawać z tego łóżka i wyjść po prostu, tak? Więc no, ja się cieszę, że jest jak jest. Ja myślę, że nie trochę, tylko bardzo odmładzają, jak tak na ciebie Znaczy energii patrzę. na pewno dodają energii i gdzieś tam powodują inaczej, motywują do tego, żeby w życiu coś robić i coś osiągnąć, bo wiemy, że zostają tutaj, tak, i że my nie zawsze będziemy, szczególnie w przypadku takich dzieci jak Antek, i to motywuje do tego, żeby jakoś te dzieciaki zabezpieczyć, tak? Mówi się, że dzieci dają chleb, dzieci przynoszą chleb. I coś Tak. w tym jest. Jest. Że tak musisz się jakoś zmotywować, bo masz z tyłu głowy, że jesteś za kogoś odpowiedzialna, że to motywuje do pracy. Inaczej powiem tak, że gdyby nie Antek, gdyby nie narodziny Antosia, przypuszczam, że Grzesiek być może pracowałby dalej w firmie, bo zarabiał dobrze, miał dobrą pozycję, więc pracowałby dla kogoś. Nie otworzyłby swojej firmy. Ja nie poznałabym tych wszystkich ludzi, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem. Nie otworzyłabym kawiarni o takim charakterze, jakim otworzyłam. Nie poznałabym tych ludzi, nie nabrałabym tych doświadczeń i nie przewartościowałabym aż tak bardzo swojego życia, tak? I tutaj te narodziny Antka sprawiły, że naprawdę, mówią, że ludzie się nie zmieniają. Ja uważam, że sytuacje zmieniają ludzi. Być może ludzie się nie zmieniają, ale sytuacje bardzo zmieniają ludzi, potrafią zmienić ludzi. Tylko kwestia, czy ci ludzie tego chcą, tak? I trzeba naprawdę bardzo mocno mieć takiego inaczej. Trzeba się mocno zaprzeć, mieć dużo samozaparcia, żeby gdzieś tam po drodze iść po swoje i realizować swoje cele, marzenia, ponieważ no, bez tego dla mnie życie nie ma sensu, tak? Trzeba gdzieś tam szukać kolejnego dnia i trzeba szukać czegoś, co można jeszcze zrobić, bo jeżeli się tego nie ma i się żyje takim dniem codziennym, tą rutyną, to tak naprawdę to życie nie jest tak ciekawe i pasjonujące jak życie kogoś, kto... Ja nie mówię, że to musi być pogoń za pieniędzmi, za jakimiś takimi materialnymi rzeczami, tak? Ale nawet za duchowymi rzeczami, tak? Ta pogoń jest bardzo ważna, bo takie rzeczy też człowieka bardzo wzbogacają, tak? I naprawdę czasami nie wiem, działanie charytatywne, tak? Potrafi człowiekowi przysporzyć tyle energii, tyle takich różnych doznań i uczuć, że to jest bardzo budujące, tak? I to też buduje człowieka. Nie tylko pieniądze, nie tylko to, co się ma, tak? Bo powiem szczerze, z perspektywy lat przeżyłam każdy poziom. Od naprawdę bardzo dużej biedy, po teraz taki status normalny, tak? Nie jakiś nadzwyczajny, tak? Normalny, po prostu normalny, że wstaję rano, nie muszę się martwić, że nie będę miała obiadu dla dzieci, tak? To powiem szczerze, że tak, pieniądze dają ogromny spokój, ogromną taką wiarę w jutro, natomiast nigdy nie dadzą szczęścia i nigdy nie dadzą takiego spokoju wewnętrznego, jeżeli chodzi o duchowość, tak? O duchowość. Tego trzeba się doświadczyć, tak? Tego trzeba doświadczyć, trzeba się otworzyć na ludzi, otworzyć na świat, na doświadczenia i przede wszystkim, czego ja się nauczyłam i też między innymi dzięki Antkowi, to wyciągania wniosków. Wyciągania wniosków i nie popełniania tych samych błędów, tak? Także tutaj no, wydaje mi się, że cały czas się uczymy, tak?
cały czas się uczymy i będziemy się uczyć do końca życia i tutaj każdy dzień jest tak naprawdę jakąś nową lekcją i to od nas zależy, co wyciągniemy z tej lekcji, tak? Czy to, co jest dobre i wartościowe, czy to, co jest nijakie, byle jakie i bez wartości, tak? I w którą stronę pójdziemy, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma wybór i podejmujemy go sami, tak? Podejmujemy go sami i zawsze są opcje i to my wybieramy tą, która potem ma wpływ na nasze życie, tak? I tutaj, no, los jest przekorny i tak jak mówię, no, trzeba nauczyć się pokory. Przede wszystkim pokory do życia i trzeba kochać życie, no bo jest tylko jedno, tak? Dzień po dniu, a jak wygląda wasz taki rutynowy, standardowy dzień? Jak wracając już tak do Wiesz właśnie co, rozbawiłaś codzienności. mnie a propos tej rutyny, bo u nas nie ma czegoś takiego jak rutyna. U nas codziennie dzieje się coś innego tak naprawdę i dzień generalnie wygląda tak, inaczej wygląda w roku szkolnym, inaczej wygląda w wakacje na pewno. Natomiast generalnie ja odkąd wróciłam teraz do pracy, wprowadziłam w domu nowy ład i przyznaję się bez bicia. Nigdy w życiu nie miałam takiego bałaganu w domu, słuchaj. I przestało mnie to jakoś tam obchodzić, bo zawsze byłam bardzo pedantyczna. U mnie śmiali się, że przestawiałam kwiatki. Na urodzinach mi specjalnie rzucali jakiś tam śmieć na podłogę, bo wiedzieli, że jak wejdę do pokoju, to od razu go podniosę i wszyscy się z tego śmiali, tak? I gdzieś tam ten pedantyzm mój był taki naprawdę w pewnym momencie nawet chorobliwy, bym powiedziała. Jak zaczęłam układać już ubrania kolorystycznie i według jakichś tam swoich spostrzeżeń, to już takie dla mnie było trochę chorobliwe. Denerwowało mnie, jak coś, nie wiem, na przykład szklankę położył inaczej niż ja bym sobie życzyła na stole, Ale nie? i tak szacun, że przy trójce dzieci miałaś takie zapędy, że ci nie przeszło już po pierwszym roku macierzyństwa. Nie, wiesz co, tutaj może to będzie wywołanie nowego tematu, ale powiem szczerze, że bardzo byłam taka właśnie podatna na zdanie innych ludzi. Bardzo się bałam krytyki, bardzo się bałam oceniania, bardzo się bałam takiego nie wiem, negatywnej opinii. I okupiłam to depresją. Leczę się od w sumie prawie 2 lat na depresję. Bardzo mocną depresją. I szczerze, odkąd weszła farmakologia, bo ludzie się boją pójść, tak? Do psychiatry boją się pójść, bo Boże, co to powiedzą? W domu też bardzo często słyszymy idź do kościoła, a nie do psychiatry, albo nie wiem, pójdź, wyjedź na wakacje, to ci pomoże, tak? Nie, to nie pomoże. Jeżeli są problemy tego typu, wizyta u lekarza to jest konieczność. I ja to dziś wiem z perspektywy lat, bo ja poszłam o wiele za późno. O wiele za późno i uważam, że się z tym nosiłaś? Czy wiesz co, przypuszczam, że ja depresję miałam od wczesnych lat dziecięcych, ponieważ wydaje mi się, że tak. I nauczyłam się z nią żyć. Nauczyłam się z nią żyć. A życie ci dokładało i dokładało? W końcu poszło. Czyli ten obraz, który mi opowiadasz, tego życia szczęśliwego, rodzinnego, to jest tak naprawdę te ostatnie 2 lata? Tak w pełni szczęścia może. Pełną piersią. Nie można tak powiedzieć, bo to jest tak, że każdy etap w życiu ma te gorsze i lepsze momenty. W każdym etapie możemy być bardzo szczęśliwi i bardzo nieszczęśliwi. To też zależy od tego, jak kierujemy swoim życiem, tak jak wcześniej mówiłam, tak? U mnie... Potrzebujesz chusteczki? Przepraszam, nie byłam przygotowana na taką ewentualność. U mnie to było bardzo takie stopniowe. W każdym etapie życia odnajdywałam jakąś tam część tej radości, tak? No tak, bo to nie musi być tak, że zawsze jest świetnie, że zawsze jest do niczego. To jest życie, przez które się przeplata i codzienność, przez którą się przeplatają różne emocje, różne sytuacje. Powiem tak, dawno się nie popłakałam z tego powodu, ale to jest takie przywoływanie bardzo takich naprawdę ciężkich wspomnień i tutaj nie chciałabym tak bardzo prywatnie tego uzewnętrzniać, aczkolwiek dzieciństwo mnie nauczyło tego, że trzeba
walczyć o swoje, nie patrząc na innych, tak? I tutaj, a propos wracając do niepełnosprawności dzieci, to z perspektywy lat wiem, że najtrudniejsze dla takich rodziców, bo dla mnie już nie, ja się uodporniłam i przyznam szczerze, że już nie zwracam tak na to uwagi, aczkolwiek też nie zawsze, bo jestem bardzo wrażliwa. Natomiast najtrudniejsze jest to ocenianie. Jest to ocenianie i uważanie, że ja wiem lepiej, tak? Dopóki nie założy się butów kogoś innego i nie przejdzie się tej drogi, nie przeżyje się chociaż jednego dnia z życia tej osoby, która walczy z tym wszystkim, nie powinniśmy oceniać. Czy miałaś taki moment, że poczułaś się właśnie przez tą ocenę, przez tę opinię, że poczułaś wstyd? O, nieraz. Nieraz, wiesz co, u mnie to jest tak, tak naprawdę czułam wstyd od dziecka, bardzo silny, ponieważ moja mama porzuciła, wychowywali mnie dziadkowie. Moja mama była alkoholiczką, mój tata też. I te życie było naprawdę bardzo ciężkie. Wychowywała mnie babcia. Babcia też była chora. Później już uzależniona od leków na starość. Było bardzo trudno żyć w domu. Był dziadek, było 2 wujków. Generalnie całe moje życie dziecięce obracało się wśród alkoholu i innych rzeczy. Awantur, kłótni. I zawsze chciałam być inna. Zawsze chciałam być inna i tak naprawdę było mi wstyd, gdy moja mama przychodziła na zebranie z podbitym okiem. Albo nie przychodziła wcale. I tutaj po latach jestem na przykład bardzo wdzięczna moim kolegom, koleżankom z klasy, którzy nigdy nie pozwolili mi poczuć się gorszą. Tak? No, powinniśmy być wrażliwi na to i mądrzy tacy, nie? Ja mam Chociaż ciężko wrażenie- mówić o mądrości, myśląc o dzieciach, no, które były twoimi rówieśnikami, ale może jako rodzice mamy wpływ na to, jak nasze dzieci będą postępować w tak. szkołach, nie? I powiem ci, właśnie do tego zmierzam, że ja na przykład staram się uczyć dzieci bardzo dużej empatii, bardzo dużego zrozumienia. I zawsze zwracałam uwagę właśnie na to, że żeby widzieli te dzieci, które są inne, tak? Które nie mają przyjaciół, które nie integrują się, które są gdzieś tam z boku. Zawsze to było dla mnie bardzo ważne. I no, staram się to pokazywać dzieciom, tak? Jestem bardzo wrażliwa na osoby starsze. Bardzo. I tutaj, tak jak mówię, no, wywołałaś taki temat, który mnie naprawdę bardzo wzrusza, bo to jest lata doświadczeń, różnych doświadczeń i gdzieś tam po drodze, wiesz, dla mnie porażką był rozwód z pierwszym mężem. No i to wszystko, co się działo po drodze, gdzieś tam kształtowało mnie jako człowieka, tak? Ale Ola, tak się zmienia świat na lepsze. No, być może tak, wiesz, inaczej. Bardzo często słyszę, że wiesz, że o, ty jesteś zawsze uśmiechnięta, gdzieś tam rano, godzina 7, ty od razu z uśmiechem wszystkich witasz i w ogóle. Wiesz co, no taka jestem, bo ja wiem, że ludzie mają różne sytuacje życiowe i wydaje mi się, że nie potrzeba dokładać, tak? To, co powiedziałaś, dopóki nie wejdziemy w buty drugiej osoby, nie przeżyjemy tego dnia, nie udźwigniemy tego plecaka bagażu doświadczeń, które on nosi, no to się nie dowiemy i Znaczy, wiesz, no, nie przekonamy. to ocenianie. Tutaj jest tak, że co mnie na przykład bardzo dziwi i tutaj też bym chciała zwrócić na to bardzo dużą uwagę, to, że co jest bardzo dziwne, że często nie jesteśmy oceniani przez ludzi spoza naszej grupy, tak? Spoza tej bańki bym powiedziała, ale w środku tej bańki, tak? Że rodzice dzieci niepełnosprawnych oceniają bardzo często siebie nawzajem i bardzo brutalnie. I tutaj, bo moje dziecko to potrafi, dlatego że ja pracowałem, robiłem, a jej nie potrafi, bo ona nic nie robi z tym dzieckiem. Nie wiemy, tak? Nie wiemy. Poza tym, tak jak powiedziałam, każde dziecko jest inne, każdy rodzic jest inny. Każdy rodzic ma inny charakter, tak? Ja jestem akurat taką mamą, jak to powiedziała pani doktor jedna, lwicą.
że ja naprawdę, nieważne czy to jest moja Zuzia, czy Hania, czy Antoś, mogłabym się z nimi pokłócić, ale gdyby była sytuacja, że moje dziecko mnie potrzebuje, ja po prostu jestem. I w życiu Zuzi starałam się zawsze być. Zawsze byłam, wydaje mi się, że obecna i gdzieś tam trzymałam kontrolę taką na zasadzie, z kim się spotyka, jakich ma znajomych, jakie towarzystwo, tak? Uczestniczyłam we wszystkich takich życiowych, ważnych wydarzeniach. Tańczyłam z nią na komersie, tańczyłam z nią na studniówce i tutaj zawsze się angażowałam. Antek bardzo dużo zmienił i tutaj, tak jak mówię, gdzieś tam, to życie uległo dużej zmianie, ale ja uważam, że zdecydowanie na plus, tak. Zdecydowanie na plus i tutaj chciałam wyjaśnić jeszcze moje wzruszenie takie silne. Nie dotyczy to absolutnie sytuacji z Antosiem, bardziej po prostu tak przeleciało mi przez myśl to ocenianie. Bardzo mnie to tak gdzieś tam wywołało od dziecięcych lat, ponieważ wywodzę się z środowiska patologicznego i tutaj gdzieś tam uciekłam myślami właśnie do samego początku, tak? I zdałam sobie sprawę z tego, że tak naprawdę mimo tego, że na przykład w podstawówce przypuszczam, ja to bardzo skrzętnie starałam się ukryć na przykład, tak? Że wiedzieli znajomi, tak jak mówię, nigdy nie traktowali mnie jakoś gorzej. Miałam wspaniałe koleżanki w podstawówce, z którymi bardzo wiele przeżyłam. Pozdrawiam dziewczyny oczywiście. Potem też te lata były, także jakoś to tam szło. No i tak naprawdę w momencie urodzenia Antosia nastąpił taki ogromny przełom w moim życiu i stwierdziłam, że trzeba po prostu pewne rzeczy pozamykać. No i a propos tej depresji, bo zapytałaś, od kiedy się zaczęła, uważam, że naprawdę od wczesnych lat dziecięcych, tylko nauczyłam się z tym żyć. Nauczyłam się być silna po swojemu. Silna po swojemu i to tak trwa, tak? I to tak trwa, a Antoś wzmocnił mnie jeszcze bardziej. I tak jak mówię, żadna choroba jego mnie tak nie złamała, jak wiadomość o autyzmie, tak? Dla mnie to było po prostu taki cios, bo ja sobie wyobrażałam, że moje dziecko nie będzie miało ze mną kontaktu, nie powiem mamo, nie wiem, nie zatańczę na jego weselu, nie będzie okazywało uczuć, tak? Bo takie rzeczy się słyszało o autyzmie. Poza tym ja nie miałam wcześniej jakiegoś tam wielkiego doświadczenia. Jedna znajoma miała syna z autyzmem i koleżanka z klasy miała brata. Tak myślę, że Robert miał autyzm, bo nigdy z nią na ten temat nie rozmawiałam tak naprawdę. Natomiast też pamiętam, jak to wszystko wyglądało w tej podstawówce. No i nie było łatwo, tak? Nie było łatwo i dla mnie to było takie... Zawsze miałam też Roberta przed oczami, patrząc na mojego syna, tak? Jak się z niego śmiała. Tak, no bo on był, mimo że wiesz, to też było dziwne, bo Robert tam chodził sobie po klasach i tam gdzieś się witał i mimo, że często go wyśmiewali, często gdzieś tam mu robili jakieś kawały, jak się coś działo, wydaje mi się, że była drużyna, tak? Która nie pozwoliłaby mu zrobić krzywdy. Nie pozwoliłaby po prostu na to i z biegiem lat takie mam wrażenie, że po prostu to się stało takie naturalne, że on był, tak? I gdzieś tam pamiętałam rozmowę ze znajomą na temat autyzmu, ale ja nie miałam w ogóle obrazu, tak? Tego, jak to zaburzenie wygląda, jak moje dziecko będzie żyło, jak funkcjonowało. I wiesz, i tak naprawdę do tej pory nie mam, tak? Zbliża się okres dojrzewania. No właśnie, opowiedz, Antek? Jak Antek funkcjonuje, jakie ma deficyty, a jakie mocne strony? Antek generalnie miał różne etapy. I był czas, że ja poświęcałam naprawdę 3 razy dziennie po 2 godziny, żeby z nim pewne rzeczy wypracować, tak? I to była naprawdę mozolna i ciężka praca, bo od trzymania kredki, nie wiem, zapinaliśmy klamerki, rysowaliśmy bardzo dużo z nim rozmawiałam. Nawet jak mnie nie rozumiał i wiedziałam, że mi nie odpowie, to ja mu różne rzeczy opowiadałam. Jechaliśmy na przykład samochodem i najwięcej go nauczyłam w samochodzie, słuchaj. I on naprawdę od dawna tam zna dni tygodnia, miesiące, liczył do 100, znał alfabet.
to wszystko było wypracowane w samochodzie. Podczas jazdy do przedszkola, tak? I codziennie po prostu uczyliśmy się czegoś nowego i sprawdzałam, czy on ma tą wiedzę z dnia poprzedniego. I to była naprawdę taka satysfakcjonująca praca. I mimo, że widziałam, że bardzo długo efektów nie było, to dla mnie to było takie oczywiste, że ja powinnam to robić i tak naturalnie po prostu on siedział gdzieś tam z tyłu i na przykład całą drogę do przedszkola jechał i tak jedziemy do przedszkola, jedziemy do przedszkola, jedziemy do przedszkola i w pewnym momencie, słuchaj, ja miałam ochotę zatrzymać się i wyrzucić go po prostu z samochodu, żeby wysiadł przynajmniej na 5 minut, żebym ja mogła uspokoić głowę, bo się po prostu nie dało. I to jest coś, czego też ludzie nie rozumieją, moim zdaniem, ludzie zdrowych dzieci, że bardzo często my jako rodzice, bo to nie chodzi tylko o dzieci w spektrum, tak, ale też z innymi zaburzeniami, z innymi chorobami, tak, my jesteśmy narażeni na tak wiele bodźców takich różnych, że nasze dzieci potrafią na przykład, nie wiem, przez 3 godziny wydawać różne dźwięki, tak? Typu ach, och, ech. I to nie jest tak, że one to robią po cichu. One to po prostu robią na cały głos, tak? I my z tym żyjemy. My w tym musimy być, my w tym musimy się skupić, myśleć o pracy, myśleć o tym, co musimy zrobić w domu. Jeżeli mamy inne dzieci, to musimy jeszcze zadbać o inne dzieci. To przeszkadza tym też innym dzieciom w nauce, nie wiem. Tam się rodzą pewnie frustracje. Rodzą się cała krzyki. rodzina i to jest tak, ja zawsze mówię, jeżeli dziecko jest zaburzone, to zaburzony jest cały dom. Bo po prostu się nie da, tak? Się po prostu nie da. To jest bardzo trudny temat i tak jak mówię, jeżeli się tego nie doświadczy, to naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Należysz, współtworzysz grupy wsparcia, ale też fundacje z niesamowitymi kobietami. Tutaj wymienimy twoje koleżanki. Proszę bardzo, Katarzyna nawet trzeba. Sielawa, Alicja Listek, Marta Dobkowska. Tak jak powiedziałam, tworzycie fundację Savanci. Kiedy taki pomysł, jak w ogóle wpadłyście na siebie? Znaczy wiesz, ta historia jest taka troszeczkę śmieszna, bo ja generalnie, odkąd Antek poszedł do Szałszy, właśnie do przedszkola, zastanawiałam się, jak będzie ze szkołą. Bo widziałam, jak Antek funkcjonuje, widziałam, że nie wszystko potrafi, wiedziałam, że jest w tym pampersie, tak? I gdzieś tam po drodze poznałam Kasię Sielawę, ponieważ w momencie, kiedy Antek chodził do Szałszy na WWR-y, Kasia tam miała córkę, Maję, która właśnie kończyła przedszkole. Czyli wszystkie jesteście mamami dzieci w spektrum. Tak, wszystkie mamy dzieci w spektrum. Różne dzieci bardzo, zaraz o tym powiem. I Kasia była właśnie na etapie otwierania fundacji i zakładania szkoły z Alicją Listek właśnie. I wiem, że tam właśnie przyczyna była ta sama, która chodziła mi po głowie, tak? Troska o swoje dzieci, tak? Bo nie ma takich miejsc, o tym też zaraz powiem. I dziewczyny otworzyły fundację. Znalazły też sposób, żeby otworzyć swoją, że tak powiem w cudzysłowie, szkołę, ponieważ mamy klasy w Ziemięcicach, które funkcjonują. I otwarły te klasy. I jak siedząc z Kasią kiedyś właśnie na korytarzu, czekając na dzieci, ja czekałam z Antkiem, żeby wyjść, a Kasia czekała, żeby wyjść. Kasia dała mi wizytówkę. I też to powtarzam bardzo często, że to była jedyna wizytówka, którą ja cały czas trzymałam w portfelu. No i po 5 latach zadzwoniłam. O, Tak, bo jest taka różnica między naszymi dziećmi. 5 latach. Po 5 latach. Po 5 latach zadzwoniłam i chciałam dać do szkoły do Ziemięcic Antosia, bo uważałam, że się nie nadaje do normalnej szkoły. Do specjalnej, takiej ogólnej nie chciałam go dawać. Bo wiesz, to jest tak, że no tak jak mówię, jak już masz to chore dziecko, to myślisz o tym, żeby mu było jak najlepiej. Zresztą każdy myśli, tak, żeby dziecku było jak najlepiej. Nie tylko jak masz chore, ale każde dziecko. Ale tutaj ta sytuacja jest też inna, tak? Więc chciałam, żeby po prostu to było odpowiednie. I zadzwoniłam do Kasi po rozmowach, umówiłyśmy się gdzieś tam na spotkanie. Byłam pewna, że Antek tam pójdzie. No i co się okazało? Okazało się, że Antek ma stwierdzony stopień lekki niepełnosprawności intelektualnej. I nie pasowało to do wizji tamtej szkoły. W sensie tam chodziły dzieci umiarkowane i ciężkie. No i musiałam szukać dalej. Ale w międzyczasie zadałam Kasi pytanie, dlaczego nie otworzyły tej szkoły, tak? No i wyszło, że tam wiele rzeczy zrobiły, próbowały, chodziły gdzieś tam do Urzędu Miasta, oglądały jakieś lokale, ale zawsze chodziło o pieniądze. Zawsze chodziło o pieniądze i ten pierwszy moment był taki, to słuchaj, to może spróbujemy razem.
Ja oczywiście namówiłam mojego Grześka, jego wspólnika na spotkanie, gdzieś tam po drodze żeśmy już jakieś tam plany poczyniły. No i zorganizowałam z nimi pierwszy dzień, bo zawsze co roku organizujemy w kwietniu Dzień Świadomości, więc gdzieś tam zorganizowałam ten dzień, zaangażowałam się, pomogłam załatwić parę rzeczy. Dziewczyny zobaczyły chyba, że mam potencjał, że potrafię bardzo dużo załatwić, no i zaproponowały, żebym została w fundacji, tak? I teraz tam budujecie szkołę. Tak, ale gdzieś tam były nieporozumienia po drodze jakieś i ja się wycofałam, ale po czasie po prostu dziewczyny zadzwoniły i po prostu przychodź. Przyszłam i już tak na całego. I już tak na całego robimy to razem w 4, bo jesteśmy w 4, mimo że zapoczątkowała to tak naprawdę Kasia Salom. W tej chwili nasza fundacja ma 4 nogi. Ja teraz jestem troszeczkę z boku, ale dalej działam. Natomiast jesteśmy w 4 i tak naprawdę każda z nas jest inna, każda z nas ma też inne dziecko. I tutaj od Ali Michał na przykład wymaga bardzo dużo uwagi, trzeba za nim ciągle biegać i tutaj Ala jest przez to z nas najszczuplejsza, pozdrawiam Ala, to wszystko przez to. Także ona ciągle za Michałem gdzieś tam biega. I naprawdę Michał wymaga bardzo dużej uwagi jeszcze pod kątem tej higienicznej i nie tylko, także tutaj nie będę mówiła o takich prywatnych sprawach. Kaśka ma Maję, Maja jest taka bardziej zamknięta, ona woli spokój, ciszę. Kaśka ma problem na przykład z dłuższym wyjściem, gdzieś posiedzeniem. Gdy jedziemy na jakiś turnus, to wiemy, że Kasia posiedzi tylko chwilę, bo Maja musi iść do pokoju i po prostu ona ma tam swój rytm, swoje, że tak powiem, sprawy i tutaj Kasia z nią mogłaby wygrać, ale nie chce, tak? No i jest Marta z Dalią. No, Kasia pani prezes, Ala zastępca. Ja się zajmuję właśnie głównie taką pozyskiwaniem funduszy i taką działalnością. Organizuję różnego rodzaju imprezy z dziewczynami zresztą. I jest Marta, która zajmuje się naszymi social mediami. Ma Dalię. Dalia za moment będzie pełnoletnia. I tutaj Dalia jest, wydaje mi się, że to jest największą bolączką Marty, nie mówiąca. Dalia bardzo dobrze funkcjonuje w takiej sferze samoobsługowej, codziennej, ale nie mówi. No i ten poziom też, to jest dziecko, tak, to nie jest dorosły człowiek, to jest jeszcze dziecko, powiedzmy, trudno mi ocenić, tak, bo nie jestem z Dalią na co dzień, ale myślę, że to, jeżeli chodzi o zachowanie, to jest takie na poziomie 9-latka może mniej, może więcej. No tak jak mówię, nie wiem, ale no, to też jest zmartwienie tak dla nas jako rodziców, bo nie wszyscy mają rodzeństwo, nie wszyscy mają rodziny. Nie każde rodzeństwo będzie chciało uczestniczyć w życiu tego chorego rodzeństwa, tak? I ta szkoła tak naprawdę to jest taki pierwszy plan, bo my chcemy zadbać o to, czego tym dzieciom brakuje. Czyli o taką opiekę długoterminową. I każda z nas, pomimo że Antek chodzi mój do szkoły w tej chwili z oddziałami integracyjnymi, czy nawet nie z oddziałami, on chodzi do normalnej szkoły, są tam klasy po prostu integracyjne i jedna klasa specjalna, do której chodzi Antoś. Bardzo dobrze sobie radzi moim zdaniem w szkole, jeżeli chodzi o w ogóle bycie tam, tak? No ale nie każde dziecko ma to szczęście, nie każdy rodzic ma to szczęście i rodzice bardzo często szukają i to jest ogromny problem, No właśnie, który... co jest nie tak w systemie, że postanowiłyście zbudować taką szkołę marzeń? Wszystko jest nie tak, słuchaj, bo tak naprawdę gdyby się zagłębić w tą grupę, tak, ludzi, to jest wszystko nie tak, jak powinno być. Słuchaj, są szkoły specjalne, tak? U nas w Gliwicach jest jedna szkoła specjalna na tak duże miasto, tak? To jest prawie 180 000 mieszkańców. Jedna szkoła specjalna. Pęka w szwach, jest przepełniona. Co dla mnie jest ogromnym błędem, nie tylko edukacyjnym, to, że jest tam, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale no, jest tam mieszanina różnych chorób, zaburzeń i innych rzeczy. Tak, jest jedyna. Tak. I na przykład dzieciom z autyzmem, ale też przypuszczam, że z innymi chorobami czy tam zaburzeniami, to nie służy. Uważam, że takie dzieci jak nasze, zresztą
tak jak mówię, to jest kwestia, mówię o naszych, bo akurat tym się zajmuję i mam syna z autyzmem, tak? Ale gdybym miała z innym zaburzeniem czy chorobą, też bym mówiła w sensie naszym, tak? Nie jest ta edukacja, forma edukacji przystosowana do naszych dzieci, ponieważ dzieci spektrum rozwijają się na zupełnie różnych poziomach, tak? Często jest tak, że na przykład 5-latek ma wiedzę taką jak dorosły, a bywa też tak, że 20-latek ma wiedzę taką jak 2-letnie dziecko, tak? I w takich szkołach ta lekcja, ta nauka nie jest indywidualna, tylko Nie. dzieci, chcesz mi powiedzieć, trafiają do jednej klasy z różnymi zaburzeniami i mają ujednolicony program edukacji? Tak. Program edukacyjny jest ujednolicony i tutaj, słuchaj, dziecko ma 8 lat, idzie do klasy z 8-latkami. Ale to dziecko na przykład wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ jeżeli ono ma dużo większą wiedzę, to ono w takiej klasie się zatrzymuje albo wręcz idzie do tyłu, tak? I odwrotnie. Jeżeli dziecko trafia do klasy, nie wiem, 14, a ma tą wiedzę, że tak powiem, mniejszą, to raz, że nie nadąży, a dwa, no wiadomo, no tutaj wpływa to też na jego samopoczucie, na jego frustrację. I bardzo często jest tak, że bo dzieci z autyzmem są nieznośne, nie wiem, niegrzeczne, bo robią to, bo robią tamto. Z takiej perspektywy oceniane są te dzieci. Natomiast gdyby popatrzeć na to wszystko, to wiesz, jeżeli my wejdziemy w środowisko, które jest intelektualnie bogatsze od nas, czujemy się gorzej, tak? Czujemy się gorsi. Staramy się nadrobić, ale nie zawsze potrafimy, tak? Bo nie zawsze jest tak, że wiadomo, no IQ jest różny, tak? I jeżeli rozmawia się z osobą dużo bardziej wykształconą, czy tam nawet nie chodzi o wykształcenie, ale o inteligentną, tak? To jeżeli człowiek jest przeciętny, to ma problem, tak? W tej rozmowie i czuje ten problem i czuje się, wydaje mi się, nieswojo. I to nawet nie chodzi o wiedzę, ale to nawet chodzi o poziom, na przykład o status, tak? Materialny czy inny. Czujemy się dyskomfortowo, prawda? I jest nam głupio, nie wiem, powiedzmy, koleżanka ma jacht, my jeździmy autobusem, tak? Przyjaźnimy się, ale jest różnica, prawda? I nigdy razem nie pojedziemy na wakacje, powiedzmy, za 300 000, bo wiem, że mnie na to nie będzie stać, tak? A koleżanka nie pojedzie ze mną, no bo jest przyzwyczajona do innych standardów. I tak samo jest z tymi dziećmi, tak? Że są różne standardy. Są różne standardy, jest różny poziom wiedzy, jest różny poziom rozwoju i tak naprawdę wrzuca się to wszystko, tą całą taką mieszaninę, nie tylko intelektualną, ale też fizyczną, tak? Do jednego miejsca. To nie może się udać. To nie może się udać, ponieważ nasze dzieci mają na przykład nadwrażliwość, tak, bardzo często słuchową. Jak można dać dziecko z taką dużą nadwrażliwością słuchową, na przykład do klasy, gdzie ktoś cały czas wydaje z siebie dźwięki i przeszkadza, tak? W sensie przeszkadza tutaj w cudzysłowie, tak? Bo te dzieci nie mają prawa przeszkadzać i nawet nie powinno się używać takiego słowa, tak? Ale zakładając, tak? Te dwoje dzieci nie jest w stanie razem funkcjonować, no bo to jedno zawsze będzie w tym momencie narażane na ogrom bodźców, które sprawiają to, że ono jest agresywne, że ono nie umie się skupić, że ono funkcjonuje tak, jak nie inaczej. Ja właśnie nie rozumiem, dlaczego u nas jest też problem tego, że personel, nauczyciele i osoby pracujące w szkołach bardzo często też są rzucane na taką głęboką wodę, bo dostają dzieci, do których oni nie są przyzwyczajeni i nie mają żadnego doświadczenia. A trudno też zdobywać doświadczenie tylko książkowo, tak? No myślę, że to jest bez wątpienia temat, który warto poruszyć i pewnie już wkrótce pojawi się w naszym podcaście. Bardzo mnie też tym zaintrygowałaś, bo co prawda goście zaznaczają, że ten systemowy problem jest, ale to, co ty mówisz tak obrazowo, no to no wydaje się niedopuszczalne. A jak będzie wyglądała wasza szkoła? Szkoła wiesz, marzeń. Dlatego u nas pomysł w ogóle na tą szkołę, bo raz, że
no, czas w Ziemięcicach się kończy i trzeba przenieść gdzieś dzieci, bo tam po prostu są inne plany. I może nie bezpośrednio ja i Marta, bo my nie jesteśmy tak długo w fundacji, ale w pewnym sensie Kasia i Ala mają dylemat, ponieważ im zaufano, tak? Rodzice, którzy dali tam dzieci do szkoły, zaufali, że te dzieci tam skończą tę szkołę. I teraz gdzieś tam po drodze pojawił się problem z tym, że tam nie możemy po prostu dłużej zostać z klasami. I trzeba szukać rozwiązania. Czyli ale do ta waszej szkoła, szkoły dzieci w jakim wieku będą trafiać? To będzie dla jakiej grupy? no podstawówka, tak? Podstawówka, aczkolwiek myślimy też o przystosowaniu do zawodu, ale o tym za chwilę. Generalnie problem polega na tym, że ale ta szkoła była od początku w planie, bo tak jak mówię, dziewczyny zakładając tą klasę już miały gdzieś tam z tyłu głowy szkołę, a ja dając Antka do przedszkola już też tam gdzieś myślałam właśnie o szkole, więc to nas połączyło, mimo że tak naprawdę one już coś zrobiły. Ja byłam na etapie tym, na którym one zaczynały tak naprawdę. Marzenia, wydaje mi się, były wspólne i dalej są, tak? I to nas tak mocno, że tak powiem, łączy. I mimo, że Antek znalazł swoje miejsce, ja dalej uważam i widzę potrzebę powstania tej szkoły. Bo ja wiem, jak trudno było się przebić przez te wszystkie bariery, te poszukiwania w ogóle szkoły, znalezienie tego miejsca. Ja po prostu naprawdę rok wcześniej już płakałam, tak? Bo ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić z dzieckiem. Słuchaj, to się zastanawiasz, bo nie wiesz, co ono zrobi, czy ono sobie poradzi. Antek miał jeszcze pampersa, tak? Przecież jak w normalnej szkole, będą się z niego śmiali. Ale to powiedz, w czym ona będzie inna? Pewnie w tym podejściu indywidualnym, tak? Do każdego Tak, ucznia? inna szkoła będzie dlatego, że marzy nam się, żeby to była szkoła przystosowana do umiejętności dzieci. Żeby była właśnie, żeby było indywidualne podejście do każdego dziecka, żeby każde dziecko mogło się rozwijać pod tym kątem, pod którym powinno, tak? I pod którym potrafi. Żeby nie wymuszać na dzieciach pewnych rzeczy, a żeby sukcesywnie czekać, aż osiągną taki poziom, aż dojrzeją do tej wiedzy. Może tak. Bo tutaj wiadomo, że wiesz, czytałam taki komentarz gdzieś, że no po raz kolejny chcemy alienować dzieci. Nie. Czy alienacja polega na tym, że chcemy stworzyć warunki do odpowiedniego rozwoju intelektualnego i nie tylko? Wydaje mi się, że nie, to nie jest alienacja, bo my ich nie będziemy alienować od zdrowych dzieci, tak? My chcemy zapewnić tylko to, żeby one miały ten poziom edukacyjny i terapeutyczny, bo to też jest bardzo ważne, dostosowane do siebie, tak? I nie każde dziecko nadaje się do normalnej szkoły, tak? Mój Antek akurat tak, ale dzieci od Kaśki, czy tam od Ali zupełnie nie. To są dzieci mówiące, powiedzmy, po swojemu, tak? Z nadwrażliwością słuchową, nadpobudliwe. Ja sobie nie wyobrażam ich w tłumie dzieci w normalnej szkole. A jak długo dziecko będzie mogło pozostać w tej szkole, którą będziecie otwierać? Czy wiesz co, no tak długo jak w szkole specjalnej, ale u nas tak jest, że my planujemy otworzyć też klasy, które będą przystosowywały do zawodu właśnie. Że będzie, wiesz, miejsce, które będzie zapewniało tą opiekę też po skończeniu tej szkoły. Bo uważam, że teraz to jest większy problem, jeszcze większy problem niż to, że jest przepełnienie. Wiesz, gdzie nie przyłożysz ucha czy oka, to jest problem. No, wiesz co, no generalnie my mamy problem od samego początku, tak? Bo musimy wybrać przedszkole, w którym dziecko będzie odpowiednio się czuło, które będzie zaakceptowane, tolerowane. Nawet od akceptacji bardziej chodzi tutaj o tą tolerancję, zrozumiane, tak? W którym my będziemy zrozumieni jako rodzice, bo tego też bardzo często brakuje. I wiesz, no... I przede wszystkim, gdzie to dziecko będzie miało odpowiednią opiekę, tak? Gdzie będzie rozumiane to, że dziecko ma nadwrażliwość słuchową, jak jest hałas, to dziecko może być agresywne, może się źle zachowywać. Tak? Ja mam wrażenie, że takich podstawowych wiadomości, wiedzy brakuje właśnie szczególnie tym nauczycielom starszym, tak? Bo wiadomo, że młodsze społeczeństwo troszeczkę inaczej, bo my się już tak jakby oswajamy z tymi tematami, tak? I nawet jeżeli ktoś idzie tam powiedzmy na kierunkowo pod tym kątem, to już ma jakąś tam wiedzę, tak? Bo teraz się robi powszechne, tak? Natomiast
ci starsi nauczyciele mają z tym problem, ponieważ oni widzą niegrzeczne dziecko, tak? I jakby nie da się wpoić niektórym tego, że na przykład jeżeli dziecko w spektrum wstanie na lekcji i chodzi sobie po klasie, to nie trzeba zmuszać je do tego, żeby usiadło, nie trzeba na nie krzyczeć, nie trzeba, że tak powiem, reagować w tak impulsywny sposób, tylko czasami trzeba mu to po prostu pozwolić, tak? Żeby on sobie po tym klasie pochodził, on się wyciszy sam. Być może, nie wiem, coś go zaciekawiło. Nie zatrzymywać tego procesu, tak? Pochodzi, usiądzie, tak? Jeżeli nie przeszkadza innym dzieciom i nie ma to wpływu na właśnie na to otoczenie, bo wiadomo, że też musimy myśleć o innych, tak? Że to nie jest tak, że nasze dzieci są najważniejsze, bo te zdrowe są tak samo ważne, tak? I tutaj to też jest bardzo częsty błąd. Z kolei nas jako rodziców tych dzieci chorych, tak? Nasze dzieci nie są inne od tych dzieci zdrowych, tak? Podejście powinno być indywidualne do potrzeb, ale z nienaruszeniem dobra tych innych dzieci, tak? Więc tutaj... Bardzo złożona sprawa. Ja już obiecuję, że taki odcinek o systemie edukacji, specjalnym systemie edukacji na pewno powstanie, bo widzę, że jest tutaj wiele do obgadania, poprawy, tak? a też nie chciałabym, żebyśmy się zafiksowały z kolei tylko na tym. Powiedz jeszcze tylko, bo jesteście po podpisaniu umowy dzierżawy działki od miasta Gliwice. Można wesprzeć was w budowie tej szkoły. No to a więc tak, faktycznie fundacja podpisała umowę z miastem na dzierżawę działki. Dostałyśmy piękną działkę, 3000 metrów kwadratowych. Piękne miejsce, piękny teren, bardzo zadrzewiony w tej chwili, ale jest, słuchajcie, i to bardzo cieszy. To jest taki nasz pierwszy krok ku spełnieniu naszych marzeń i planów tak naprawdę, a tak naprawdę to jest pierwszy krok do osiągnięcia takiego pełnego, może nie pełnego, ale częściowego spokoju o tą drogę edukacyjną naszych dzieci, bo ta szkoła to nie jest nasz jedyny plan. My chcemy pójść dalej, ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Bo to jest taki pierwszy kroczek, tak? W tej drodze milowej. Mamy działkę. Obecnie załatwiamy formalności, bo jest tego dużo. Wiadomo, dendrolog, trzeba usunąć roślinność. To już mamy, że tak powiem, tak w połowie drogi. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest nazbieranie funduszy. Bo dostałyśmy działkę, ale niestety nie mamy funduszy na to, żeby ta szkoła powstała. Utworzyłyśmy zbiórkę. Ta zbiórka jest aktywna na naszej stronie. Mamy stronę internetową, mamy Facebooka, mamy Instagrama, więc zapraszamy wszystkich serdecznie do obserwowania. Na pewno Fundacja w komentarzu pojawią się linki. Fundacja nazywa się, jeszcze powtórzę, Savanci. Fundacja Savanci i tutaj naprawdę bardzo prosimy, i to jest taki mój apel, w imieniu swoim i koleżanek właśnie z fundacji, bardzo prosimy o wsparcie, ponieważ same tego nie zrobimy. Wielokrotnie apelowałam o wsparcie na różnych grupach tematycznych i o dziwo wam powiem, że też mnie szokuje to, że ludzie na przykład nie udostępniają, nie pomagają. Mają te same problemy co my, tak? I w każdym mieście w Polsce, przypuszczam, jest ten problem. Istnieje ten problem. I wiesz, wydaje mi się, że jeżeli gdzieś ktoś zrobi ten pierwszy krok, bo są różnego rodzaju szkoły prywatne, inne dla autystów, ale nie dla takich, tak? Najczęściej budowane przez rodziców właśnie. Tak, najczęściej budowane przez rodziców, ale słuchajcie, to nie są takie szkoły, ale to też nie chodzi nawet o to. Nawet jeżeli ta szkoła gdzieś tam jest, to nieważne. Ta szkoła powinna powstać w każdym mieście, słuchajcie. W każdym mieście. Dlatego, że rodzice z miasta, w którym mieszkają, bardzo często pokonują setki kilometrów, żeby zawieźć dziecko do szkoły codziennie rano, tak? Poza granice swojego miasta. Zasługujemy na to, nasze dzieci zasługują na to, żeby uczyć się w tym samym mieście, w którym mieszkają, tak? I tutaj apeluję do wszystkich, proszę o zrozumienie, bo tak naprawdę ta szkoła nie tylko ułatwi życie rodzicom, ale też zapewni spokój dzieciom, tak? Zapewni spokój dzieciom, bo bardzo często są też dzieci, które mają problem z transportem, a jednak do tej szkoły muszą dojechać, tak? Więc to jest droga przez mękę codziennie rano. To jest też przecieranie szlaku. Tak, przecieranie szlaku. Takiego edukacyjnego i być może będzie to furtka do tego, by systemowo tę sprawę załatwić. A to jest najważniejsze. Nam Więc zależy... podsumowując to,
W opisie link do waszych Zbiórki. social mediów, do zbiórki też. Chętnych wesprzeć Fundację Savanci. Zachęcamy do tego, żeby w ten link kliknąć i zrobić co należy. I jeszcze migiem chciałam powiedzieć o jeszcze jednej twojej działalności. Ona też jest pośrednio związana z pomaganiem, bo jakby tego było mało, co ty robisz, to jeszcze, i tu mnie trochę zawstydzasz, bo pieczesz torty. No. To się potem wymienimy przepisem. Ale masz kawiarnię Och i Ach w Gliwicach. Pierwsza taka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a poprzez odwiedzanie twojej kawiarni można też pomagać. Na początku to miała być zwykła kawiarnia, tak? Ponieważ piekłam torty, tutaj chciałam troszeczkę wrócić do ludzi, stwierdziłam, że poznałam moją wspólniczkę, stwierdziłam, dobra, robimy to. Ale z czasem urodził się w mojej głowie pomysł, ponieważ mam wielu znajomych z racji tego, że obracam się w tym środowisku, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i innymi. I stwierdziłam, że tak naprawdę, patrząc na te osoby, jeżeli jest na przykład wesele, uroczystość rodzinna, jakakolwiek inna, i jest osoba całkowicie zależna od osoby drugiej, to ona nie jest w stanie uczestniczyć w takich podstawowych, rodzinnych imprezach, tak? Bo jeżeli ktoś robi imprezę w lokalu, taka osoba pijąc i jedząc musi bardzo uważać, tak? Bo co jeżeli jej się zachce w tym momencie siku, nie daj Boże, coś więcej? No, komfort, tak? Poczucie takiej własnej godności. No i to jest takie, że właśnie my nie widzimy troszeczkę jako społeczeństwo tych ludzi i Nie jesteśmy świadomi. Myślę, że twoja perspektywa pomaga ci też wychodzić naprzeciw nie potrzebom. jesteśmy świadomi, bo tak jak mówię, dopóki się nie jest w tym środowisku, to nie zwraca się uwagi na to, ile tak naprawdę takich osób jest. Jak już się wejdzie do tego środowiska, zaczynamy zauważać te osoby i widzimy, jak to jest duży problem. Czyli u ciebie te osoby mają dostosowane miejsca? Masz podnośnik sufitowy? Tak, już powiem. U Lokalu? mnie generalnie cały lokal jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Mamy dostosowane włączniki, wyłączniki, zwał jak zwał, na odpowiedniej wysokości, umywalki, ubikacje, poręcze uchylne. Mamy leżankę z regulacją wysokości, mamy podnośnik sufitowy. Chyba w lokalu gastronomicznym wydaje mi się, że pierwszy w Polsce ogólnie. I wiesz, dla mnie największą radością są też inne udogodnienia. Mamy ścianki oczywiście dla autystów, tak? Mamy taki kącik sensoryczny, mamy bardzo dużo zabawek manualnych, mamy takie rozwojowe zabawki, mamy dla dzieci zdrowych oczywiście również zabawki, mamy gry planszowe, mamy tabliczki mnożenia. No generalnie starałam się uzupełnić to wszystko, co jest w tym pokoju, o takie rzeczy, które sprawiają, że dziecko może wejść w interakcję z rodzicem. Bardzo często się zdarza, że przychodzą, mamy nawet stałych klientów, którzy przychodzą i grają w gry planszowe. I mówią, Jezu, myśmy nie grali chyba z 20 lat, tak? I to jest fajne, że to działa, tak? Że to się sprawdza, że ludzie przychodzą z dziećmi, że grają, że układają puzzle, że układają klocki. Czy już jakieś wesele dla osób niepełnosprawnych organizować? To jest, Mówiłaś tam o my jesteśmy, uroczystości. słuchaj, ja ci powiem, jesteśmy 2 miesiące na rynku, dopiero zaczynamy działalność tak naprawdę. Wczoraj miałyśmy taką pierwszą, w sumie drugą większą imprezę, były już jakieś tam urodzinki dla dzieci, takie mniejsze, ale taka większa impreza, wczoraj miałyśmy baby shower i też właśnie starałyśmy się to przygotować jak najlepiej potrafimy, ale to też właśnie nie o to chodzi. Jeszcze nie miałam żadnej takiej imprezy, ale czekam na taką, powiem szczerze, czekam na taką, ponieważ daje mi ogromną satysfakcję patrzenie na to, że faktycznie osoby na wózkach do nas przyjeżdżają. Osoby z dziećmi w spektrum, z innymi zaburzeniami, chorobami przychodzą i mówią, że się fantastycznie czują w kawiarni, że dawno na przykład spokojnie nie wypiły kawy, nie porozmawiały z koleżanką, a tutaj po prostu, no, mam nadzieję, że lubią do nas przychodzić, bo przychodzą. Mamy stałych klientów, mamy na przykład fantastyczną rodzinę, która mega opiekuje się babcią, która u nas jest praktycznie chyba codziennie, a może nawet nie codziennie, ale ja ich widzę ciągle. Ej, fajnie. Tak. I wam powiem, niezwykłe to jest uczucie i to strasznie cieszy. Kiedyś była u nas pani z Bydgoszczy
I była w szoku po prostu, jak weszła. Od razu wszyscy robią zdjęcia, ponieważ też z synem na wózku. I była po prostu przeszczęśliwa, rozpłakała się. Wiesz, dba się zazwyczaj o ogół. Mniejszość nie jest ważna, tak? Mniejszość jest niedostrzegana, jest pomijana, bo tak jest łatwiej. Bo tak jest łatwiej, a dopóki, wiesz, a znowu jak te osoby walczą o swoje, bo to jest swoje, tak? To jest tak, jakbyśmy walczyli, nie wiem, mieszkamy na 10. piętrze i walczymy o windę, tak? Takie osoby walczą o to, żeby były odpowiednie podjazdy na chodnikach, tak? Żeby były niskie, bo oni też przecież funkcjonują. Oni też żyją w tym społeczeństwie, tak? Tak, zwracajmy uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością również. Ja się czuję bardzo zachęcona też do wizyty Zapraszam. w Ochiach, bo widziałam zdjęcia tortów twoich. Zapraszam serdecznie. U nas w kawiarni jest opcja kawy Och i Ach. To jest każdy rodzaj kawy, do którego klienci na własne życzenie, podkreślam, na własne życzenie dopłacają 1 zł do każdej kawy. I my zbierając ten 1 zł przez cały miesiąc, obecnie 3 miesiące, chyba że się sytuacja dzięki Państwu poprawi, a mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że to nie będzie 1 zł, a z czasem być może będzie do każdego posiłku 1 zł dołożone. W związku z tym, że ja jestem z Fundacji Savanci, nie chciałyśmy, żeby to wybrzmiało, że to jest takie ukierunkowane na jedną fundację. Postanowiłyśmy, że będziemy przekazywać to sukcesywnie na różne wybrane fundacje. Przypuszczam, że będziemy losować, bo też nie chciałybyśmy, na pewno skupimy się bardziej na Fundacji Savanci, bo ta szkoła jest dla nas bardzo ważna. I tutaj dodam, że to jest pierwszy krok, bo myśląc i mówiąc szkoła, myślimy o miejscach, w których kiedyś dorośli już ludzie będą mieszkali. Tacy ludzie, którzy nie są w stanie samodzielnie egzystować. Marzy nam się takie osiedle dorosłego autysty, gdzie ludzie w spektrum pod odpowiednią opieką, całodobową dodam opieką, będą mogli prowadzić swoje dorosłe życie wtedy, kiedy nas już nie będzie, tak? Więc to jest też bardzo, bardzo ważne i ta szkoła to jest tak naprawdę dla nas motywacja do dalszych działań i tutaj nie chcemy się zniechęcać. I tutaj powiem do wszystkich, nie chcemy się zniechęcać, chcemy wytrwać w tym postanowieniu, robimy wszystko, żeby się to udało. Poruszamy niebo i ziemię, żeby nazbierać te pieniążki. Mamy też wkłady prywatne i pomoc akurat tutaj mojego Grzesia i męża Ali, którzy nas bardzo wspierają. W ogóle chciałam podziękować rodzinom, ponieważ całe rodziny nas wspierają tak naprawdę. Przychodzą bardzo często na kawę o jach i nie tylko, więc tutaj uczestniczą we wszystkich wydarzeniach i naprawdę wydaje mi się, że mimo, że jesteśmy zupełnie innymi rodzinami, bo każda z nas jest zupełnie inna, każda ma inne tam priorytety, każda ma inne zainteresowania, każda inaczej funkcjonuje, łączy nas jeden cel, słuchajcie, i bardzo mocno dzięki temu się uzupełniamy. I tutaj zachęcamy i prosimy o to, żeby otworzyć te serca i żeby troszeczkę popatrzeć na to jako problem ogólny, nie jako na nas, na 4 mamy, bo to tu jest najmniej ważne, tak? Że my to robimy. Bo tak naprawdę mógł to zrobić ktokolwiek inny. I są takie miejsca, są różnego rodzaju szkoły, tak? Ale ta szkoła w tym miejscu jest mega potrzebna, jest bardzo potrzebna. Są miasta, gdzie też ta szkoła jest potrzebna. I pamiętajcie, że takie rzeczy wracają. Że być może kiedyś inne 4 matki wariatki, tak jak my, postanowią, że, a może 2, może 3, może 5, może 10, postanowią, że w danym mieście musi powstać taka szkoła i wtedy my już będziemy miały doświadczenie i będziemy mogły pomóc, tak? Ja I myślę, będziemy że walczyć z wszystkimi. Tak. Waszej szkoły będziemy śledzić. Tak jak powiedziałam o samym systemie też, do samego systemu też będziemy jeszcze wracać. Czy chciałaś jeszcze coś dodać? Chciałam podziękować za rozmowę. Tak, chciałam podziękować za rozmowę. Było bardzo miło. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny, ponieważ na tym mi zależało. Mam nadzieję, że troszeczkę w innym świetle pokazałam zarówno rodziców, jak i problemy z dziećmi, a też szkołę, współpracę i inne rzeczy. Chciałam powiedzieć, że bardzo dużo w naszym życiu zależy od nas samych, tak? I tutaj jeżeli zamykamy się na innych, na problemy innych, w danym momencie nigdy nie wiadomo, jak nasze życie się potoczy, tak? To, że nie mamy dziecka z autyzmem, nie znaczy, że nie będziemy miały wnuka z autyzmem czy prawnuka. I to nie jest, absolutnie nikomu tego nie życzę, ale
nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, tak? I wtedy też będziemy potrzebowali pomocy, tak? I też może ktoś powie, ja nie będę potrzebował, tak? Bo ja jestem zaradny, ja sobie poradzę. Nie, to nie zawsze tak działa. Teraz możemy myśleć, że sobie poradzimy. Nie wiemy, jak to zniesiemy. Nie wiemy, w jakiej będziemy sytuacji. Nie wiemy, jakie będziemy mieli potrzeby. Więc ja proszę tylko o jedno. O otwarte serce, o otwarte umysły i przede wszystkim o wyrozumiałość i zrozumienie. Nie tylko dla nas, ale i dla naszych dzieci. Bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Wyrozumiałość, zrozumienie, nieocenianie, ponieważ my jako rodzice naszych dzieci oddalibyśmy każdy pieniądz, ostatnie ubranie, żeby nasze dzieci były zdrowe i mogły funkcjonować normalnie, żeby były grzeczne, żeby inni nie musieli na nas krzywo patrzeć, żeby inni nie mieli z nami problemu, bo my się czujemy tym problemem i tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy tak postrzegani, tak, jako problematyczni. A czasami naprawdę wystarczy odrobina zrozumienia, nie komentowanie, bo nawet nie chodzi o cokolwiek inne, ale o brak komentarza, o zrozumienie, uśmiechnięcie się, powiedzenie nic się nie stało, rozumiemy, to jest dla nas bardzo ważne. I tutaj tym bym chciała zakończyć, bo wydaje mi się, że całe nasze środowisko potrzebuje właśnie wyrozumiałości i zrozumienia, tak? Mam nadzieję, że takie rozmowy jak te podnoszą trochę świadomość, otwierają was, słuchaczy, na problemy innych, na próbę też zrozumienia tych problemów. Dziękuję ci, Ola, raz jeszcze za dzisiejszą rozmowę, a was zachęcam do tego, żeby komentować. Myślę, że Ola otworzyła kilka wątków, które pewnie chętnie będziecie komentować właśnie, w których macie coś do powiedzenia. Zachęcam do tego. Zachęcam też do subskrypcji. Odwiedzajcie miejsca, które poleciła Ola. Och i Ach w Gliwicach. W opisie również linki do zrzutki, zbiórki Fundacji Savanci, która buduje szkołę dla Mogę jeszcze coś szkołę dodać? specjalną. Tak. Możesz, Ola, coś dodać? Ja jeszcze na koniec dodam, że tutaj nie chodzi tylko o wsparcie finansowe, tak? Bo każde wsparcie tak naprawdę rzeczowe, intelektualne, tak, jest dla nas bardzo ważne, tak, bo to są wszystko ogromne koszta, tak, wiadomo, dendrolog kosztuje, różnego rodzaju materiały kosztują, no wszystko kosztuje, tak, wszystko kosztuje, bo nie ma nic w świecie za darmo, my to rozumiemy, ale Dobrze, jeżeli że- ktoś by mógł pomóc w taki sposób, to również zapraszamy do kontaktu, bo dla nas to też jest bardzo ważne, tak, także tyle. Dobrze, że mówisz, bo siła internetu jest wielka, mimo że nasze zasięgi jeszcze nie aż tak bardzo, więc prosimy o subskrypcję, ale a nuż, ktoś taki, kto może pomóc, nas słucha. Ja tobie też, Ola, bardzo dziękuję za taką otwartość, że tak do tego podeszłaś i opowiedziałaś o też trudnych takich doświadczeniach. Naszych widzów, słuchaczy żegnam na dziś. Dbajcie o siebie. Halo, tu autyzm. Subskrybuj po więcej.